Polsce. Rok 1986 przyniósł do Polski pierwszy BBS, czyli serwery, z których można było pobrać pliki, poczytać ogłoszenia czy e-mail. Rok później pojawiła się amatorska sieć Fidonet, oparta na BBS-ach. Można już było wtedy przesyłać dane w Polsce i za granicę. Polska była wtedy krajem komunistycznym i świat zachodni obłożył nas embargiem na sprzęt komputerowy i nowe technologie. Komputery, które pojawiały się wtedy w Polsce, były często przemycane przez granice z NRD i RFN bądź innymi kanałami. Tyczyak więc internet w USA już jako taki istniał, lecz do Polski nie dotarł aż do lat 90. Historia pierwszego e-maila wysłanego przez sieć internet jest różna, ale przyjmuje się, że pierwsze stałe łącze internetowe uruchomiono 26 września 1990 roku. Kosztowało ono ponad 13 milionów starych złotych i miało standardową, jak na owe czasy, prędkość 9600 kilobitów na sekundę. Po różnych próbach z łączem w końcu udało się wysłać i odebrać e-mail. Nastąpiło to 20 listopada 1990 roku. Jego autorami w CERN byli wspólnie dr Grzegorz Polok i magister Paweł Jałocha. Został on odebrany w Krakowie przez magistra inżyniera Andrzeja Sobalę. W 1992 powstaje pierwszy komercyjny dostawca internetu, ATM SA. W 1994 roku powstał pierwszy polski portal o nazwie Wirtualna Polska. W 1994 roku. W czerwcu powstaje pierwszy komercyjny BBS, oferujący także dostęp do internetu. Opłata za konto wynosi 480 tysięcy złotych. Kwiecień 1996 rok. TPSA, czyli dzisiejszy Orange, Polska wprowadza do oferty połączenie z internetem za pomocą linii telefonicznej i opłatą jak za połączenie lokalne. Słynne połączenie z numerem telefonicznym 0 20 21 22. Opłata za tak zwany impuls wynosi na początku 29 groszy, potem 35 groszy za 3 minuty połączenia z siecią. Później naliczano 35 groszy co 6 minut w godzinach nocnych, co sprawiło, że godzina połączenia kosztowała 3 złote. Jednak w dalszym ciągu, jeśli ktoś się zasiedział przed komputerem, to rachunki potrafiły sięgać 200 i więcej złotych, a zarabiało się wtedy 600. 800 złotych na miesiąc. W wyniku tego popularne stają się internet cafe, w których cena za godzinę wynosiła 2 do 4 złotych, a łącza były szybsze i nie dostawało się olbrzymiego rachunku. Grudzień 1996 rok. Firma Polbox wprowadza pierwsze darmowe konta poczty elektronicznej. W listopadzie 1999 roku zaczyna się pilotażowa sprzedaż ESDI, czyli szybkie łącze internetowe od TPE-SA. Jest to stały dostęp do internetu, nie blokujący linii telefonicznej, a także miejsce na serwer www i stały adres IP. Stała miesięczna cena 139 zł za połączenie wynoszące do 115 kilobitów na sekundę było jak na owe czasy dobrą ofertą masowego dostępu do internetu. W grudniu 1999 roku rozpoczyna działalność Allegro.pl rok 2000. Powstaje program SMS Express. Jego kolejne wersje nazywają się już Gadu Gadu. Kodotstoku Est to polski komunikator internetowy wzorowany na izraelskim ICQ. W latach szczytowej popularności komunikator posiadał co drugi użytkownik internetu w Polsce. Aktualnie komunikator jeszcze istnieje, ale nie korzysta już z niego tylu użytkowników co kiedyś. Został wyparty przez NCAP i później przez Facebook Messenger. W 2001 roku usługa oferowana przez TPSA, czyli SDI, była już dość popularna
i korzystało z niej 62 tysiące użytkowników. W tym roku pojawiła się usługa, która sprawiła, że internet w Polsce został jeszcze bardziej popularny, czyli Neostrada, a zwana był wówczas jako Neostrada Plus. Początkowo tylko dla mieszkańców Warszawy i o prędkościach od 256 kilobitów na sekundę do 2 megabitów na sekundę i cenie od 300 do 1500 zł. Na razie nie była zbyt popularna, ale popularność miała przyjść niedługo. 1 lipca 2002 roku oferowano już połączenie o prędkości 512 kilobitów na sekundę za 179 zł i to już była dobra oferta. Oparta na technologii ADSL, usługa nie blokowała telefonu. Dawała usługę poczty elektronicznej, miejsce na serwer www i zewnętrzny adres IP. 1 czerwca 2004 roku w ofercie TEP PSA pojawia się nowa oferta usługi Neostrada. TEP jest to połączenie o prędkości 128 kilobitów na sekundę z ograniczeniem do 5 GB na miesiąc w cenie 59 zł. Od tego momentu nastąpił bardzo szybki wzrost liczby nowych użytkowników internetu. W 2004 roku powstaje serwis społecznościowy o nazwie Grono.net. Trzecie modleo Grono.net zawierało tysiące for dyskusyjnych, gdzie można było rozmawiać na różne tematy. W 2008 roku Grono miało 1 700 000 użytkowników. Dziś już nie istnieje. W 2006 roku powstaje serwis Nasza Klasa, umożliwiająca odnalezienie dawnych znajomych ze szkół podstawowych bądź średnich czy studiów.